Thank you very much, Violeta, Marek, for your kind invitation to return. I am sorry I don't speak Polish. I wish I could even say a few words, but I'm still trying to learn some words of the language. It's a beautiful language, and it's a great honor to be back here. A real true privilege for me to be back at the University of Wrocław with my fantastic colleagues and a wonderful translator and great scholar in her own right. So, please. Witam Państwa bardzo serdecznie. Na początku chciałbym podziękować za zaproszenie mnie tutaj do powrotu. Chciałbym podziękować Violetcie i Markowi. Drugą rzeczą, którą chciałbym powiedzieć, jest to, że bardzo mi przykro, że nie znam języka polskiego. Chciałbym umieć powiedzieć chociażby kilka słów po polsku, ponieważ jest to bardzo piękny język, no i kiedyś postaram się czegoś w tym języku nauczyć. Chciałbym również podkreślić, że jest dla mnie ogromnym zaszczytem to, że mogłem tutaj wrócić, spotkać się z moimi współpracownikami, z Państwem i z tłumaczem. Thank you. So today I have a two-part lecture series. This is a shorter lecture. And then on Tuesday I will be given a longer presentation with a case study. We'll have a role play there as well. W czasie mojego pobytu chciałbym się spotkać z Państwem 2 razy. Dzisiejsze wystąpienie to będzie taki bardziej wykład, prezentacja, to będzie trochę krótsze, a drugą częścią mojego pobytu będzie taki dłuższy warsztat, w czasie którego odbędziemy pewne ćwiczenia, będziemy odgrywać role i będzie to bardziej praktyczne, warsztatowe spotkanie. Thank you. Dziękuję. I must speak some Polish. So today I'm going to speak, let me back up. I'm not going to continue the talk I did last time because some of you were here, some weren't here. Instead, I've come up with 2 different presentations for this visit. Nie będzie to dokładnie tak, że będę kontynuował od miejsca, w którym przerwałem w zeszłym roku, ponieważ niektórzy z Państwa byli wtedy na naszych zajęciach, niektórych z Państwa nie było. Mam więc przygotowane 2 osobne prezentacje, 2 nowe prezentacje, które będą nawiązywały w pewnym sensie do tego, co było powiedziane w zeszłym roku, ale nie będzie to tak naprawdę kontynuacja, będzie to coś nowego. Okay, so today I'm going to speak about a project I've been working on for the last few years that will culminate in my 3rd book. The book will be called The Impact of Work in an Age of Uncertainty, and hopefully it will come out next year. I'm going to give you a preview of this book today. Chciałbym Państwu opowiedzieć o projekcie badawczym, w który jestem obecnie zaangażowany. Projekcie badawczym, który ma być zwieńczony publikacją książki o tytule The Impact of Work in an Age of Uncertainty, czyli wpływ pracy w epoce niepewności. Książka ta najprawdopodobniej ukaże się w przyszłym roku. Yes, and the book is actually written for a broader audience than most of the work I've done. It's written for an audience of course, career practitioners and scholars, but also policymakers and educated, interested readers. Not necessarily educated. Chciałbym właśnie Państwu przedstawić tę nową, nadchodzącą książkę, która jest 3. moją książką i w przeciwieństwie do poprzednich moich publikacji ma ona nieco szerszą, jest ona skierowana do nieco szerszej publiczności. Nie tylko do badaczy i praktyków poradnictwa kariery, ale również do decydentów oraz do wszystkich zainteresowanych czytelników, którzy niekoniecznie mają stosowne czy też takie zawodowe wykształcenie. So the agenda is, first we'll set the stage for it. Why this project at this point in time? What do we hope to learn in the methods and process? In cases where I'm just going over the slides, I don't think you need to translate because it's there. Is that okay? Maybe. Może tak. Dokładnie to, co pan profesor powiedział, jest w tej chwili na slajdzie, także nie ma potrzeby tłumaczenia. We'll improvise. Będziemy improwizować trochę.
So I will also talk about implications for practice and implications for policy. So let me begin this with the way that I begin the book. And the way I begin the book is actually an experience that happened to me when I was doing interviews at an unemployment center in downtown Boston. Zacznę tak, jak zaczyna się moja książka, czyli od pewnego doświadczenia, od pewnego przeżycia, które spotkało mnie, gdy przeprowadzałem wywiady z ludźmi w takim ośrodku dla bezrobotnych w śródmiejskim Bostonie. So this is a comment from one of the people I was interviewing who was somebody who was unemployed for a long period of time. I'll read it to you. David, you don't look well. Zaczyna się to od pewnego komentarza, który rzucił człowiek, z którym właśnie przeprowadzałem wywiad. Był to człowiek, który był od wielu lat bezrobotny. Popatrzył on na mnie i stwierdził: Dawidzie, kiepsko wyglądasz. So this is what I wrote about this, and this is the way the book starts. Should I read it in English or just have them read it from here? I ten pierwszy akapit to jest właśnie początek książki. Dokładnie tak zaczyna się ta książka, o której teraz mówimy. Yeah, they could just read it from here. Mogą Państwo przeczytać, jeżeli wszyscy widzą? You see? So let me speak about what happened. On this particular day, I interviewed 5 people, all of whom were long-term unemployed, some of whom were homeless, and it had a tremendous impact on me. Powiem Państwu, co się tego dnia wydarzyło. Tego dnia przeprowadziłem wywiady z 5 osobami. Wszystkie te osoby były od bardzo dawna bezrobotne. Niektóre z nich były również bezdomne. To doświadczenie bezrobocia i bezdomności wywarło na te osoby ogromny wpływ. So, why this project now in my career, in my life, my story? My story is one where I come from a working class background, and I worked very hard to get where I am now. I know I do have white male privilege as a white man post-World War II, but I don't come from the kind of family where there was social or economic capital. Teraz tak, dlaczego zająłem się tym projektem właśnie i dlaczego teraz? Żeby to zrozumieć, muszę przedstawić Państwu moją własną historię. Otóż pochodzę z klasy robotniczej i bardzo, bardzo ciężko pracowałem, żeby dotrzeć do tego miejsca w życiu, w którym teraz się znajduję. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że miał w tym udział również przywilej białego mężczyzny w świecie po II wojnie światowej, ale mnie i tak kosztowało to bardzo wiele pracy własnej, ponieważ nie pochodziłem z rodziny, która posiadałaby jakikolwiek społeczny albo polityczny kapitał. And I started my career as a traditional counseling psychologist, studying traditional career development questions like exploration, decision making, identity formation. Moją pracę naukową i zawodową zacząłem od takiego zupełnie klasycznego modelu poradnictwa psychologicznego. Zajmowałem się takimi klasycznymi zagadnieniami jak podejmowanie kariery, jak tworzenie się tożsamości. And somehow in the 1990s I had a transformation and I felt like I needed to do something different with my entire career. A w latach 90. przyszedł taki moment, w którym poczułem, że muszę bardzo radykalnie zmienić to, co robię, że muszę się zająć innymi rzeczami i skupić się na czymś innym niż do tej pory. I felt in my heart that the field of career counseling had become very privileged, very elitist, very much focused on people with choice. Odniosłem nieodparte wrażenie, że ta dziedzina poradnictwa kariery stała się czymś bardzo uprzywilejowanym, bardzo elitarnym, że zaczęła skupiać się praktycznie tylko na ludziach, którym i tak dobrze było w życiu. And I shifted my direction so that by 2001 I wrote my first article on psychology of working in the Journal of Vocational Behavior. 5 years later I published my first book on it. And
I feel like I have found my calling in my own career, which is basically a radical transformation of our field. Na fali tej zmiany właśnie zacząłem zajmować się tym, co nazywam obecnie psychologią pracowania. W roku 2001 opublikowałem mój pierwszy artykuł na ten temat w czasopiśmie Journal of Vocational Behavior. 4 lata później ukazała się moja pierwsza książka, 5 lat później ukazała się moja pierwsza książka na ten temat i oznaczała ona po prostu kompletną, radykalną zmianę w moim podejściu i moim celem stało się przekształcenie naszej dziedziny, przekształcenie naszej działalności. So, the question is, why did I start this project now? I actually started this project in 2013, right after the Great Recession, even though the Great Recession still has impact in our lives. And before this very difficult period we're in with Brexit and Donald Trump and the rise of other right-wing populist movements. Projekt, którym teraz się zajmuję, zapoczątkowany został w roku 2013, kiedy już właściwie ustąpił wielki kryzys, tak zwany wielki kryzys, czy też wielka recesja, którego skutki nadal jednak odczuwamy, a tuż przed tymi wydarzeniami, które wstrząsnęły światem, takimi jak na przykład Brexit, czy wybór Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych, czy w ogóle wzrost populistycznych ruchów politycznych. So, in my book in 2006, I did talk about the rise of precarious work. I did talk about the growing levels of instability at work. And actually many of my colleagues said, David, these are short-term glitches. We think you're wrong. We think that your predictions are wrong. And I wish I was wrong. Więc w 2006 roku, w tej pierwszej książce na temat psychologii pracowania, którą opublikowałem, pisałem o takich właśnie rzeczach jak jak rozpowszechnianie się niepewnej pracy, która zaczyna się nazywać prekariatem obecnie. Jak pisałem również o tym, że coraz bardziej wzrasta niestabilność pracy. Reakcją na tę książkę najczęściej były takie stwierdzenia, że to są tylko przypadki, to są pewnego rodzaju drobne zaburzenia, że to nie pójdzie w tym kierunku. Jednak okazało się, że miałem rację, chociaż tak bardzo nie chciałbym mieć racji. So what we see now are incredible precarity in work. I'm sure here in Central Europe as well as in North America, all over the world, this one. Also the rise of long-term unemployment. In the United States, our unemployment rate has gone down. However, the percentage of people who are unemployed, who have been unemployed for 6 months or more, has never been higher. I faktycznie to, co teraz zauważamy na całym świecie, tak w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, to jest to, że praca faktycznie coraz bardziej staje się tą niepewną pracą, prekariatem, że coraz bardziej wzrasta też długotrwałe bezrobocie. W Stanach Zjednoczonych, pomimo tego, że stopa bezrobocia obniżyła się, procent osób, które są długotrwale bezrobotne, czyli bezrobotne od 6 miesięcy i dłużej, nigdy nie był wyższy niż teraz właśnie. And now we also have growth in ill-informed solutions to the problems about work and society and security. Some of those ill-informed solutions were the Donald Trump election. In fact, the day after the election, I got an email from Violetta. I got an email from other international colleagues saying, David, what happened? You said that Hillary Clinton would win. Right? We had that exchange. You were not the only one who wrote to me. Obviously, we were devastated in the United States, and we continue to be devastated. And it's going to be a long, hard fight to regain sanity in our government. Niestety również obserwujemy, że reakcje na te zjawiska są błędne i niewłaściwe, wielce szkodliwe. Jedną z takich reakcji był na przykład wybór Donalda Trumpa i pamiętam, że dokładnie w dzień po wyborze Donalda Trumpa na prezydenta dostałem e-mail od Violi i nie tylko od Violi, od bardzo wielu innych moich znajomych i współpracowników, którzy pytali się, David, co się stało? Przecież mówiłeś, że Hillary Clinton wygra. Oczywiście wszyscy byliśmy zdruzgotani
zdruzgotani i dalej jesteśmy zdruzgotani i bardzo długo potrwa, zanim powróci do naszego kraju no, takie zdrowie psychiczne po tym, co teraz robi nasz rząd. Okay, whoops. So, what do we hope to learn from a book like this? This is a book that has relied on in-depth interviews of 63 people around the United States, across the US. We hope to learn about the inner experience of work at this point in the United States history, how work is affecting people, their families, and their communities, and also what do people need to manage their lives at work. The goal of the book is to influence public policy. At the current time in the US, public policy on work is influenced by macro-level aggregate data. It's not influenced by people's narratives or life stories. Teraz, czego chcemy się dowiedzieć w tym projekcie, jakich informacji ma dostarczyć ta powstająca książka? Otóż ta książka oparta jest na pogłębionych wywiadach przeprowadzonych 63 osobami z różnych środowisk i w całych Stanach. Chcemy się dowiedzieć, jak wygląda wewnętrzne doświadczenie pracy w tym momencie na tym momencie rozwoju historycznego, na którym obecnie jesteśmy. Jak praca oddziałuje na jednostki, na ich rodziny i na ich społeczności. Czego potrzeba ludziom, żeby mogli zapanować, żeby mogli pokierować swoim życiem zawodowym. Celem natomiast naszym jest przede wszystkim wpłynięcie na politykę pracy, która stosowaną przez decydentów, przez rządy. Obecnie bowiem ta polityka pracy opiera się przede wszystkim na takich z połączonych danych makroekonomicznych. Nie bierze natomiast ona pod uwagę faktycznych doświadczeń żywych ludzi. So, these are some of the goals that have inspired this project. So what do we hope to learn? First, I think we need to think about the election results from 2016, both Brexit and the Trump election. And there's been a lot of speculation, of course, about how did Donald Trump win. I can't speak as much about Brexit. I know more about the US situation. And of course, there are a lot of pathways to this kind of victory. One contributor is the growing disengagement of working people, particularly working class people who don't have a lot of education, who desperately yearn for the return of these post-World War II industrial jobs. Teraz tak, więc właśnie w tym projekcie i w książce zastanawiamy się nad tym, jak w ogóle doszło do sytuacji, którą obecnie mamy, co doprowadziło do takich, a nie innych wyborów w roku 2016, co doprowadziło do Brexitu. Oczywiście nie jestem specjalistą od Brexitu, wiem coś więcej na temat sytuacji w Stanach Zjednoczonych i wyborze Trumpa, natomiast można tylko stwierdzić w sposób oczywisty, że bardzo wiele ścieżek doprowadziło do takiej sytuacji, ale, przepraszam, to jest jedno słowo nieprzetłumaczone, nie zauważyłam wcześniej, że jednym z czynników, które właśnie doprowadziły do takiej sytuacji jest to, że bardzo wielu ludzi, a zwłaszcza ludzi pracujących, ludzi z klasy robotniczej, ludzi trochę z mniejszym wykształceniem, jakby poczuło się wyobcowanych, poczuło się wyłączonych i ludzie ci bardzo głęboko obawiają się o swoją pracę i o swoje przyszłe zatrudnienie i równie głęboko również tęsknią za czasami takimi, jakie były tuż po II wojnie światowej, czasami, które dawały więcej stabilizacji, zwłaszcza więcej stabilizacji tym osobom, które nie posiadały żadnych szczególnych czy też wyrafinowanych umiejętności i kwalifikacji. So, people were longing for a time that offered more stability. And the 21st century does not offer a lot of stability for any workers. So I think our profession of career counselors, career practitioners, we need to be part of the solution. Więc właśnie tutaj ludzie bardzo tęsknią za taką stabilizacją, której XXI wiek nie daje nikomu, ani tym mniej wykwalifikowanym, ani tym lepiej wykwalifikowanym. I tutaj właśnie wydaje mi się, że częścią rozwiązania tego problemu musimy być właśnie my, doradcy kariery. So, when we think about what we as a field have offered
those who've been left out of the workforce. I'm speaking here of the US, and I think this parallels in Europe as well. In the United States, there's a great push toward STEM careers, careers in science, technology, engineering, and math. And there's also a big push for data processing jobs, computer coding. In fact, in my practice, I do career counseling on Fridays. People often ask me, Dr. Blustein, I need a job that pays well quickly. I don't care about my interests. You may have heard these things as well. When you say, well, what do you think would be a good fit for you? Many clients say, I don't care. That's irrelevant. I need a job that pays well. I'm not worried about having to be happy at work. Co nasza dziedzina zaoferowała ludziom, którzy są wyłączeni z siły roboczej? Otóż teraz jakby kładzie się największy nacisk na zawody, pracę związaną z takimi dziedzinami jak nauka, technologia, inżynieria i matematyka. Również kładzie się nacisk na przetwarzanie danych komputerowych, czyli kodowanie komputerowe. I bardzo często sam słyszę, gdy uprawiam moją praktykę poradniczą, a robię to w piątki, ludzie mówią mi, pytają się mnie, doktorze Blustein, co mogę zrobić, żeby dostać dobrze płatną pracę już teraz. Państwo najprawdopodobniej również spotkali się z takimi reakcjami. Gdy pytamy ludzi o ich zainteresowania, o tych, co myślą, że dałoby im zadowolenie w pracy, mówią, że to ich w ogóle nie interesuje, nie muszą być szczęśliwi w pracy, że potrzebują po prostu pracy, która da im pieniądze. I to już teraz. Yes, so so there's been a big push toward data processing, coding. But what if we as counselors and psychologists offered people who want to return to these post-World War II era of industrial jobs? Now I know the post-World War II era in Poland was very different because of communism. But you did have a lot of industry here as well. And you had to rebuild the country. And there was a fairly good, stable workforce. Ale co jako psychologowie, jako doradcy możemy zaoferować tym ludziom, którzy po prostu pragną powrotu do takiej pracy w zawodach przemysłowych, w zawodach fabrycznych, których było dużo po II wojnie światowej. Oczywiście wiem, że po II wojnie światowej sytuacja w Polsce wyglądała inaczej z powodu komunizmu, ale tutaj również kwitł przemysł, odbudowywały się i powstawały zakłady pracy, więc dużo właśnie było dostępnych zawodów, dużo było miejsc pracy, takich właśnie fabrycznych, oferujących stabilizację ludziom. So I hope that my book will help to generate new solutions. And I'm very much hoping my book will have a broader political impact. Więc zastanawiając się nad tymi kwestiami, właśnie mam nadzieję, że moja książka doprowadzi do opracowania takich rozwiązań, które będą służyły zapewnieniu godnej pracy właśnie ludziom, którzy takiej pracy potrzebują. Mam również nadzieję, że wywrze ona taki trochę nieco szerszy polityczny wpływ. So, thank you, Mara. I'm dehydrated from my trip. Odwodniłem się w czasie podróży. You have to stay hydrated. Okay. Nawodnienie to bardzo ważna rzecz. So, this is the method. We interviewed 63 people living across the US. We used snowball sampling. Snowball sampling is we got names of people from my research team, people I know. I posted on LinkedIn that I was looking for people. The intent was to be broad and inclusive, very diverse sample. We interviewed people from the top 1%, middle class people, working class people, and poor and unemployed people. Teraz metody naszych badań. Otóż nasze badania oparte były na pogłębionych wywiadach z 63 osobami z całych Stanów. Dobieraliśmy te osoby w
w oparciu o metodę kuli śnieżnej. Po prostu ja, moi współpracownicy znajdowaliśmy osoby, które podawały nam kolejne nazwiska, te podawały nam kolejne nazwiska. Naszym celem było, aby nasza grupa była bardzo reprezentatywna, żeby ona była szeroka i różnorodna. Przeprowadziliśmy wywiady zarówno z osobami z górnego 1% społeczeństwa, jak i z klasy średniej, z klasy robotniczej oraz z grupy bezrobotnych. Also, if you have any questions or comments, please raise them now. It would be nice. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania albo komentarze, to proszę od razu się z nimi zgłaszać. Okay. So, I have graduate students who've been helping me to code the interviews. And I'll go over the template we use to code the interviews shortly. And I then provided a more in-depth coding process, which I'll go over with you as well. So the interview included participants' stories about their work history, their relationships and their family lives, their hopes and dreams. We asked people their perspective on the American dream. American dream is this mythology in the US that anybody could make it. And their sources of frustration and joy, as well as recommendations for people in policy positions about what to do about the world of work. Więc pierwsze kodowanie przeprowadzali moi magistranci, którzy posługiwali się pewnym modelem, wzorcem, który Państwu wyjaśnię. Następnie ja sam dokonywałem jeszcze pogłębionego kodowania tych wywiadów, również posługując się pewnym wzorcem, który tutaj omówię. W wywiadach skupialiśmy się na po takich podstawowych rzeczach jak historie zawodowe uczestników. Pytaliśmy również o ich relacje z innymi ludźmi i życie rodzinne. Pytaliśmy o ich nadzieje i marzenia. Pytaliśmy również o to, jak rozumieją i jaką mają opinię o tak zwanym amerykańskim marzeniu. Amerykańskie marzenie to jest amerykańska mitologia, która twierdzi, że każdy może odnieść sukces. Również pytaliśmy o źródła frustracji i radości naszych uczestników, a następnie również zajmowaliśmy się zaleceniami dla decydentów dotyczącymi no właśnie umożliwiania godnej pracy. Yes, thank you. So the guiding assumptions are based on the psychology of working framework, which is that working has the potential optimally to fulfill three needs: survival, social connection or relatedness, and self-determination. Naszym podstawowym założeniem opartym o psychologię, właśnie o model psychologii pracowania było to, że optymalnie praca może spełniać trzy podstawowe ludzkie potrzeby. Pierwszą z tych potrzeb jest sama potrzeba przetrwania, drugą potrzebą jest potrzeba tworzenia więzi społecznych, poczucia przynależności, a trzecią jest samostanowienie. So again, looking at the assumptions that working when it's going well is one of the major ways for us to stay alive in the world, to feel alive in the world. To główne założenie głosi również, że jeżeli wszystko idzie dobrze, jeżeli wszystkie warunki są spełnione, to praca jest jednym z najważniejszych sposobów na to, żebyśmy poczuli, że naprawdę żyjemy, że po prostu żyjemy, że jesteśmy żywi. So it's with this lens that I looked at these 63 in-depth interviews and read them in depth. I właśnie tę soczewkę, przez ten pryzmat przeprowadzałem, a następnie odczytywałem te pogłębione wywiady z moimi uczestnikami. So, from a psychological perspective, I argue that work is critical to our individual well-being and to the well-being of our communities and societies. I z punktu widzenia psychologii moim podstawowym stwierdzeniem jest to, że praca jest kluczowym elementem, który jest podstawowym warunkiem dobrostanu, zarówno dobrostanu indywidualnego, jak i dobrostanu społeczności i społeczeństw. So the organizing framework for the book is the chapters. I organized this before I started the interviews
I had it in my mind the different ways that work can function to help us feel alive in the world. Podstawowy nasz właśnie ten schemat odczytywania wywiadów był oparty o rozdziały, które wymyśliłem, strukturę rozdziałów, które wymyśliłem dla mojej książki już z góry, zastanawiając się nad różnymi sposobami, w jaki praca sprawia właśnie, że czujemy, że żyjemy pełnią życia. And I will tell you where I got this idea of being alive in the world. I'm a big fan of Bruce Springsteen, the rock singer, who, by the way, campaigned for Hillary Clinton the night before and gave a great performance in Philadelphia. He has often said in concerts, is there anybody out there who's really alive? And that term really got to me, because I think what he means is not just existing, but really feeling alive, feeling engaged. And I feel like at its best, that's what work can do for us. Ten pomysł o tym, że praca, że czujemy się, że żyjemy w pełni, że czujemy, że naprawdę żyjemy, zaczerpnąłem z Bruce'a Springsteena, którego bardzo lubię i który zresztą w dzień przed wyborami jeszcze zagrał koncert na rzecz Hillary Clinton, a on ma zazwyczaj taki zwyczaj w czasie koncertów, że przerywa i krzyczy do publiczności, czy jest tam ktoś, kto naprawdę żyje. I to właśnie mnie zainspirowało. Chodzi mi o to poczucie prawdziwego życia, coś więcej niż po prostu egzystencja, to bycie zaangażowanym, to czucie, że się jest naprawdę żywym w tym świecie. Thank you. So, it's this concept of being alive that I'm concerned about. And what I've seen in my own career, and I've seen it in my family and my community growing up, is that when work is a struggle, when people don't have work, they feel kind of dead inside. I właśnie z mojego własnego życia, z moich własnych obserwacji, ale z życia mojej rodziny, z obserwacji mojej społeczności, w ogóle społeczeństwa, wysuwam właśnie ten wniosek, że praca może dać człowiekowi to poczucie pełni życia, że gdy ludzie mają problemy z pracą, gdy walczą na tym polu, czują się poniekąd martwi w środku. So, with this perspective, I organize these chapters. And some of the themes of the chapters build on the psychology of working needs. Other themes go beyond those needs and explore different types of needs that working can provide. I właśnie biorąc pod uwagę tę koncepcję, zbudowałem tę strukturę rozdziałów, których niektóre z nich nawiązują do tych potrzeb zdefiniowanych w psychologii pracowania, inne natomiast wychodzą poza te potrzeby i jakby zgłębiają inne pola, inne ludzkie potrzeby, które może zaspokoić praca. So we're going to start. What I'm going to do is I'm going to go over each of the chapters and give you 2 or 3 brief vignettes from the participants, and it'll give you a sense of what people were saying, and then I'll interpret them. I'll give you my sense of what these mean. In the book, I report on these narratives, but I also provide interpretations in a kind of narrative inquiry kind of approach. Teraz chciałbym bardzo krótko omówić z Państwem te kolejne rozdziały, przytaczając przy tym 2 czy 3 wypowiedzi uczestników, które właśnie wiążą się z danym aspektem, z danym tematem, oraz moją własną interpretację tych wypowiedzi. Tak właśnie też wygląda moja książka, że po wypowiedziach uczestników, po fragmentach wypowiedzi uczestników przytaczam moją własną interpretację, posługując się tym właśnie podejściem badań narracyjnych. Excellent. So, yeah, I think it sounded good. It's very complex Polish. I've been to countries where they French, Spanish, Italian, and I could follow some of that because it's a bit like English. In Spanish, I speak a little Spanish, but Polish, I cannot understand it. Except some of the foods that I know.
Polski to bardzo skomplikowany język. Jak jestem we Francji, czy w Hiszpanii, czy we Włoszech, no zawsze jestem w stanie cokolwiek zrozumieć. Są przynajmniej jakieś podobne słowa, a sam jeszcze mówię trochę po hiszpańsku, więc jest mi łatwiej, ale po polsku nie jestem w stanie niczego zrozumieć, oprócz nazw potraw niektórych, które lubię. So the most important word I know is lodi. Najważniejsze to lody. Chocolate lodi. And I know natural lodi, the best lodi place in Wrocław. So I'm learning. So let me first talk about about work as a central role in life. The participants were uniform in this notion that work was central in their lives. And let me explain why this is a particularly important issue now. If you read any of the reports from the OECD or the International Labour Organization or the World Economic Forum, you will see that many of these organizations are now suggesting that there will not be enough work for everyone. We wszystkich wywiadach absolutnie niezmiennie powtarzało się stwierdzenie, że praca jest niezwykle ważnym, wręcz centralnym elementem w życiu tych osób. I dlaczego jest to takie ważne? Jest to takie ważne dlatego, że różne organizacje międzynarodowe, Międzynarodowa Organizacja Pracy, OECD, Międzynarodowe Forum Ekonomiczne jasno i wyraźnie twierdzą, że wkrótce nie będzie wystarczającej ilości pracy dla wszystkich. And one of the recommendations that emerges in these groups is a guaranteed income or income transfers, particularly for very poor people in developing countries. I wśród różnych zaleceń tych organizacji znajduje się zagwarantowanie minimalnej płacy, zwłaszcza dla biednych osób w rozwijających się krajach. So let me ask you a question, and some of you may answer that. Please be honest. How many of you would prefer an income transfer, probably lower than what you would get as a counselor, but enough to live on, versus working in the field that you love? I teraz, or like, not just love. Maybe don't love, but find teraz, it okay. Kto z Państwa byłby gotowy zaakceptować płacę niższą, znaczy tam gwarantowaną płacę niższą niż to, co prawdopodobnie udałoby się Państwu zarobić, wykonując swój ulubiony zawód? So please raise your hands. Who prefers the income transfer? Kto chciałby mieć taką zagwarantowaną płacę? Well, actually, when I ask this question in my classes, usually more than a few students do prefer the income transfer. Na moich zajęciach zazwyczaj całkiem sporo studentów wolałoby taką zagwarantowaną płacę. But for the most part, people want to work. Ale jednak w większości ludzie faktycznie chcą pracować w swojej dziedzinie, chcą po prostu pracować. As I argue, people need projects in life. People need something to do that has some meaning and purpose. And without that, I argue that people feel lost, alienated, and prone to voting for Donald Trump. Uważam, że ludzie potrzebują w swoim życiu jakichś projektów, czyli czegoś, do czego dążą, czegoś, co chcą osiągnąć, co ma sens i znaczenie. Jeżeli czegoś takiego nie mają, to czują się zagubieni, wyobcowani i głosują na Donalda Trumpa. See, yes. So, in a sense, the centrality of working is really the cohering theme in the book. It comes up in almost all of the narratives. People want to work. They want something to do in their lives. And I argue that we can create enough work for people. I do not believe that we cannot create enough work for people. My students think I should have run for president in 2016. The Blusteina for president. Także właśnie tym motywem, który spajał absolutnie wszystkie wywiady, była centralność pracy. Ludzie chcą pracować, ludzie chcą robić coś w swoim życiu, coś celowego i sensownego. Jest to dla nich absolutnie ważne. Uważam też, że wbrew temu, co
dosyć powszechnie się twierdzi, jesteśmy w stanie stworzyć wystarczająco dużo pracy dla wszystkich ludzi. Gdy mówię to moim studentom, to oni mówią, że powinienem był startować w wyborach prezydenckich w 2016 roku. Blusteina prezydenta. It didn't get a lot of support. Actually, I've never been in politics, so I am joking. Także tak naprawdę nigdy się nie zajmowałem polityką, to jest tylko żart. Okay, so let's talk about work as a central role in life. And here, let me give a caveat first. When I sent my slides to Violetta, I heard from Violetta and from you, and you both said to me that I didn't indicate this gender of the participants. And I realized that affects the way that the words are formatted. And I apologize for that. I wasn't able to really put the time in to figure out the genders, so we improvise. I asked you to improvise. Tutaj, proszę Państwa, takie wyjaśnienie. Te wyimki z wywiadów, no po angielsku nie sposób rozpoznać płci osoby mówiącej najczęściej. I z Violettą wysłałyśmy zapytanie co do przyporządkowania płci do tych wypowiedzi, ale niestety nie było to możliwe. Więc to jest taka troszeczkę improwizacja. Gdzie było możliwe, wiadomo, że jest taka płeć, jaka była, a gdzie indziej to po prostu jest tak, żeby była mniej więcej równowaga między kobietami i mężczyznami. English is a very simple language in some ways. Bo angielski to pod wieloma względami taki prosty język. Also complicated. Ale również skomplikowany pod innymi. So this participant, who is a 54-year-old white woman, I did have her notes here, unemployed for several years, said, "I'm a very hard worker. I think that speaks to the fact that I went from being a secretary to being a trainer and support person to being a manager. Then you get laid off and you just kind of feel helpless. So that's where I am right now. I might even get teary sometimes because I'm just really frustrated because I'm willing to do anything and I can't." Tutaj, proszę Państwa, jest to wypowiedź dosłownie, absolutnie udzielona przez 54-letnią białą kobietę, która od kilku lat jest bezrobotna. Excuse me for water. I could say excuse me in German. Entschuldigen Sie bitte. Jak Państwo słyszą, Pan profesor może to powiedzieć po niemiecku, ale nie po polsku. Okay, so again, following this idea of work as a central part of life, this participant says, well, I'm sorry. What does work mean to me? I like achieving things. This person was a fairly high-level business owner, entrepreneur. I like achieving things. I like being able to employ people and give them the opportunity to develop their work and satisfaction, creating things of value. So that's all part of what work is for me. It's a way of life. It's a way of satisfying myself. This is the kind of gold standard. This is what we want, what people want. Tutaj Państwo, górna wypowiedź to jest wypowiedź biznesmena, przedsiębiorcy, który odnosi spore sukcesy i to, co on mówi, czym jest dla niego praca, co znaczy dla niego praca, jest pewnego rodzaju tym jakby podstawowym, tym złotym standardem tego, co praca znaczy w życiu człowieka, podkreśla centralność pracy. The next person was a very sad case. I interviewed two people who had been in jail. This woman, this is the second person, was a registered nurse, high-level nurse, and she got involved with drugs, and she became addicted to drugs, and then she was passing bad checks and went to jail for about 9 months. Druga wypowiedź jest wypowiedzią jednej z dwóch osób, które miały za sobą wyrok w więzieniu. Ta konkretna osoba to wysoko wykwalifikowana pielęgniarka, która świetnie jej się powodziło w pracy, ale zaczęła brać narkotyki, została nałogowcem i ostatecznie trafiła do więzienia na 9 miesięcy. And because of her history, she couldn't get back into nursing. It was a cause of tremendous pain in her life. She just wanted to go back and be a nurse.
No i z powodu tego wyroku nie mogła już wrócić do swojego zawodu i było to dla niej niezwykle bolesne, ponieważ bardzo, bardzo chciała być znowu pielęgniarką. So this is what she said. I have always been proud to be a nurse. Every day I would come home from work. I would always have a great sense of accomplishment because I felt like I made a difference in someone's life in every shift that I worked. Tutaj właśnie ona wypowiada się na temat tego, jak wielką dumą napawało jej bycie pielęgniarką i że faktycznie robiła ważne rzeczy i zmieniała życie ludzi na każdej swojej zmianie. So the next area, the next topic is being able to survive and thrive, consistent with the psychology of working taxonomy. Kolejnym punktem, na którym się skupiamy i tematyką kolejnego rozdziału było właśnie praca, która umożliwia przetrwanie, ale i też powodzenie, rozwój, rozkwit, co jest bardzo jasno ujęte właśnie w psychologii pracowania. So in this context, as you know, I've written about this at great length, that working is really about survival, and that as a field, we have not dealt with that as much. Although Violetta informed me that in the history of career counseling in Poland is that it was primarily focused on those who were struggling with survival issues. To jest dziedzina, w której na przykład w Stanach Zjednoczonych poradnictwo i teoria poradnictwa nie zajmowały się aż tak bardzo. Nie chodziło tak naprawdę o przetrwanie. Chociaż jak powiedziała mi Violetta, tutaj w Polsce wyglądało to inaczej, ponieważ poradnictwo zawodowe właśnie skupiało się na ludziach, którzy mieli trudności, którzy właśnie nie radzili sobie z tymi podstawowymi rzeczami. W Stanach było inaczej. So, this person talked about how working was so critical for survival, and he said, I just wanted the money because, you know, I grew up poor and so many people had so many different things that I didn't have, and I was just like, I just want money. I just want to work, and I just didn't know that you have to have a good education. To jest wypowiedź 48-letniej Afroamerykanki, która ostatecznie zaczęła pracować jako przedszkolanka. Że właśnie, zresztą widać co mówi, że chodzi o to, że po prostu przez całe życie spędziła dzieciństwo i młodość w biedzie i widziała ludzi, którzy posiadali różne rzeczy, na których ją nie było stać i po prostu chciała pieniędzy. Chciała pieniędzy, żeby sobie zapewnić byt, ale nie do końca wiedziała, że do tego trzeba mieć wykształcenie. Here's another person. This was a very profound interview. This was with an African, this was very upsetting for me. I did the interview myself. An homeless African-American woman, 23 years old, high school graduate, no college, who was desperate for work. She was living in a shelter. I'll read it to you. It's very profound. I see work as a new form of modern slavery to me. I've been out of work for almost 2 years now, and right now I'm in desperate stuff. So I'd be willing to be a slave, to do whatever. To do whatever I need to do. You do whatever the employer tells you to do to keep a job. As for survival goals, I don't usually like materialistic things, only for things that I need. So that's what I use money for. And now my needs are so big because I'm homeless. So here was an African American woman who mentioned slavery in the sense that it's very upsetting, really. Ten znowu ujmek pochodzi z wywiadu z 23-letnią Afroamerykanką, która skończyła liceum, ale nie zrobiła studiów i w tym momencie wywiadu była bezdomna i mieszkała w schronisku dla bezdomnych. I ta Afroamerykanka właśnie w kontekście pracy używa pojęcia niewolnictwa i że gotowa by się była zgodzić na takie niewolnictwo. Very, very powerful. To było bardzo głębokie i bardzo poruszające stwierdzenie. Here's another person. This was another homeless woman where I interviewed a few of them who also talked about this. And she said, you don't know when the next job is going to come around. And my anxiety level goes up substantially when I'm unemployed. The feeling of anxiety is like, I think it's probably one of the worst feelings. I'd say that it's worse than
losing a relationship maybe to a certain degree because it's right at the core of your being. If you're not making it, you can't support yourself. To jest wypowiedź, znaczy to jest wypowiedź mężczyzny tak naprawdę, chociaż tutaj jest rodzaj żeński. Jest to kolejna dwudziestokilkuletnia osoba z takiej właśnie grupy, z którą przeprowadzałem wywiady i tutaj bardzo wyraźnie podkreślone jest to, jak absolutnie centralna jest praca z wykształcenia poczucia siebie i możliwości w ogóle utrzymania się i przetrwania w świecie. Okay, now this is a person, I also have people who did positively and did great in their work lives. So it's not all homeless people because we need to look at the contrast. Tutaj znowu jest wypowiedź osoby z grupy zupełnie innej, ponieważ jak Państwu powiedziałam, specjalnie chcieliśmy, aby nasza próbka badawcza była zróżnicowana, żebyśmy mogli porównywać i widzieć różnice i podobieństwa i przeciwieństwa między różnymi grupami, więc wśród naszych uczestników były też osoby, które sobie bardzo dobrze radziły i to jest właśnie wypowiedź osoby, która jest jednocześnie nauczycielką i prowadzi swój własny biznes. So this person is actually the friend of my brother, who was very successful. He got his PhD the same year I did. His degree was in educational psychology. A to jednak był nie nauczycielka, tylko nauczyciel, że to jest faktycznie przyjaciel brata profesora, który zrobił studia, nawet doktorat w psychologii edukacyjnej i po prostu rozwinął skrzydła. And however, he stayed on as a teacher in a very affluent suburb of New York City, where the pay was very high. I pracował jako nauczyciel w bardzo bogatej dzielnicy Nowego Jorku, gdzie naprawdę dobrze nauczyciele zarabiają. So this is what he said about survival. So even though I was a teacher, I was making good money, but I wasn't cutting it. Cutting it means he wasn't making enough. I wasn't able to save up for college, so early on I knew I had to start hustling. So after I got my doctorate in educational psychology, I knew I had to develop some sort of business as a second income. So what I did is I became self-educated. I went to some continuing education courses at a local university and at other places to learn business, marketing, and stuff like that. He actually became incredibly successful. He ran his own business on speed reading, and then he ran a business on preparation for standardized tests. It's a big business in the US to prepare for tests like SATs, GREs, the tests that we use at universities. Więc jest to osoba, która dobrze zarabiała, ale to jej nie zadowalało, ponieważ mężczyzna ten uważał, że po prostu musi zrobić coś więcej niż po prostu zadowolić się tym jakimś podstawowym poziomem, więc zrobił doktorat, otworzył własną firmę, dokształcał się na kursach i studiach podyplomowych i odniósł niesamowity sukces, prowadząc dwie firmy. Jedna to była firma ucząca szybkiego czytania, a druga to była firma przygotowująca uczniów do przystąpienia do tych ustandaryzowanych testów, które są jakby podstawą w Stanach do dalszej kariery edukacyjnej i takie firmy świetnie sobie radzą, jest na nie ogromne zapotrzebowanie i właśnie on odniósł niesamowity sukces w tej dziedzinie. So as he says here, he became an educator entrepreneur and he figured out business niches within the world of education and did very well and he thrived. Więc został on nauczycielem, przedsiębiorcą i bardzo dobrze zidentyfikował niszę na rynku edukacyjnym i potrafił wykorzystać to. So another aspect of being alive is, and another aspect in which work helps us to feel alive, is an opportunity to be with other people, have relationships at work. Kolejnym elementem, który sprawia, że czujemy się naprawdę żywi, jest to, że mamy możliwości nawiązywania kontaktów i więzi z innymi ludźmi. So, people understand their work lives and relationships as occurring in the same psychological space. So actually, even when questions did not pertain to relationships, people talked about relationships. And I've seen this in multiple studies where I've reviewed narrative data.
Więc dla bardzo wielu ludzi, bardzo wielu ludzi postrzega to, że ich życie i relacje zawodowe i relacje zawodowe jakby przebiegają w tych samych przestrzeniach psychologicznych. I nawet gdy nie pytaliśmy się o ich relacje i więzi z innymi, bardzo wielu ludzi zupełnie spontanicznie mówiło o tym, że ich życie zawodowe nabiera znaczenia, jeżeli mają kontakty z innymi i jeżeli przez swoją pracę mogą innym pomagać. So I should show you my slide. Okay, this is an amazing quote. This is another one of the participants who went to jail. And actually, I didn't interview him, one of my students did. And the student didn't ask why he went to jail. So I don't quite know why, but he was a highly educated, competent person who ended up some kind of financial problems. To jest znowu bardzo poruszająca wypowiedź. Są to słowa mężczyzny, który o świetnych kompetencjach, o bardzo dobrym wykształceniu, któremu dobrze się powodziło, ale wpadł w pewnego rodzaju problemy finansowe oraz trafił do więzienia. Ponieważ to nie ja przeprowadzałam z nim wywiad, tylko mój student, nie wiem, jaki był konkretny powód tego pobytu w więzieniu, ale jego słowa są poruszające. So this is an amazing quote, and I'm going to read it because it's so eloquent. He had to file for bankruptcy. So what he says here is bankruptcy. I felt like a failure in that I wasn't able to change and market myself well, or adjust to the changes in the recording industry. He was a musician at the time, in the 90s. There was an emotional and mental impact on me that hit me. And it happened to be at the same time that my ex-wife was having an affair. So the divorce was impending, the bankruptcy was impending, and my decision-making was deteriorating. And that's what led to my car accident in prison eventually. So it looks like the prison thing was related to the car accident. Maybe drunken driving or some kind of something, I don't know. And that was probably the darkest time of my life because all of my identity, again for me as a man, my identity is my work, and you know, my marriage, and both those things were falling. My twin towers were falling apart. The Twin Towers is a very powerful expression in the United States from September 11th. Tutaj właśnie osoba ta opisuje swoje przeżycia, gdy upadła jego tożsamość zawodowa i tożsamość rodzinna. I posługuje się tutaj metaforą tych dwóch wież, która u nas może niewiele znaczyć, natomiast w Stanach Zjednoczonych jest to niezwykle porażający obraz, gdyż odnosi się do wież World Trade Center i wypadków z roku 2001. Yeah, it's very powerful, isn't it? Now this is an interview with a guy, I don't know how my student knew this person, who was a 4-star general serving, I don't know if it was in Iraq or Afghanistan, but a very high-level general who was serving overseas. And my student knew him and interviewed him via Skype, and the general spoke about relationships in a very eloquent way. He said, I try to talk to Susan, his wife, probably 4 or 5 times a week, but this is my 8th deployment. This is 8th time being sent overseas, and I've never had FaceTime or Skype available in the past. This is a huge difference. I mean, as you can imagine, it used to be 5 to 10 minute phone calls, and I think really people built up walls and with their families, and they just kind of separated to kind of endure it. So those of you who have partners or family members who are working overseas, I know that's common in Poland. It's so important that we have Skype and FaceTime. I could just imagine what it was like before communication was so, I mean, I lived through that, but I didn't have a loved one working overseas, but it was so much harder before this great technology.
Tutaj, proszę Państwa, jest 4-5 razy dziennie, powinno być 4 czy 5 razy w tygodniu. I osoba, która udzielała tego wywiadu, to był znajomy jednego z moich studentów, to był generał wysokiej rangi, który służył wtedy w Iraku czy w jakimś innym miejscu, ale zawsze przebywał na wojskowych placówkach za granicą i opisuje tutaj, w jaki sposób utrzymywał kontakty ze swoją żoną, jak na początku, kiedy nie było jeszcze Skype'a i Facebooka, jak ogromna różnica nastąpiła, gdy pojawiły się te nowe technologie i można było zrobić coś więcej niż rozmawiać przez telefon, że już wtedy nie tworzyły się takie potężne bariery między ludźmi, gdy się rozstawali. I tutaj Państwo, jeżeli ktoś z Państwa ma partnera, który pracuje gdzieś daleko, mogą sobie Państwo wyobrazić, a poza tym mogą sobie też Państwo wyobrazić, co czuli ludzie, których partnerzy pracowali gdzieś daleko w czasach, kiedy nie było Skype'a, Facebooka i wszystkich nowych technologii komunikacyjnych. Very big difference. So technology has helped us a lot. It certainly has helped us a lot, but of course it's taken away a lot of jobs. So Także z jednej strony technologia niezwykle nam pomogła, z drugiej strony też rozwój technologii odebrał pracę bardzo wielu ludziom, więc nie ma nigdzie ideału żadnego. So let me talk now about how work can also be help us feel like we're part of something bigger. This is a very important part of work, and it's not often talked about in our field. And the people who taught me this were my parents. Harry and Jeanette Blustein. By the way, as I mentioned last week, my mother Jeanette was the daughter of two people who were born in Łódź, Poland. My mother's parents were born in Łódź. Violetta took us there last year. So I have Polish roots. She was, how would you say, Łódź? Łodzianka. Łodzianka. The daughter of Łódź. The daughter of Łódź. Teraz chciałbym omówić krótko to, w jaki sposób praca może sprawić, że czujemy się częścią jakiejś większej całości. W naszej dziedzinie raczej niewiele się wspomina o tym zagadnieniu, a mnie uczulili na to moi rodzice, Harry i Jeanette Blustein. Harry and Jeanette Blustein. Przy czym może powinni Państwo wiedzieć, że rodzice mojej mamy Jeanette pochodzili z Łodzi, czyli mam polskie korzenie tak naprawdę. Ona była łodzianką, córką Łodzi. My parents passed away in 2008 and they had long lives, they had good lives and very missed. They were very interesting. My parents did not have a lot of education or privilege. They grew up quite poor. And my father worked as a sheet metal mechanic for Pan American Airlines. In those days, it was the best airline in the United States. You probably remember it. Maybe not. Kind of. Pan American was our flagship airline. It was like LOT, L-O-T. Yeah. Okay. Moi rodzice to byli bardzo interesujący ludzie. Oni oboje zmarli w 2008 roku, ale żyli długo i mieli dobre, udane, szczęśliwe życie. Chociaż pochodzili z biednych rodzin, nie byli w żadnych grupach uprzywilejowanych, nie posiadali wiele, długi czas żyli w biedzie, ale zajmowali się ciekawymi rzeczami. Mój ojciec był mechanikiem i pracował dla linii lotniczych Pan American, które w owym czasie były flagową linią lotniczą w Ameryce, tak jak LOT jest w Polsce. So my parents and my mom worked as a clerk in a department store selling cosmetics. A moja mama pracowała jako urzędniczka, zajmowała w domu towarowym w dziale kosmetyków. So my mother often said, we don't have glamorous jobs, but what we do is important and it matters. So before Mark Savickas said work is about mattering, my mother said work was about mattering.
Very interesting. Moja mama zawsze mówiła, że może nie mamy jakiejś olśniewającej pracy, ale to, co robimy, ma znaczenie. Powiedziała to na długo, zanim Mark Savikas ukuł swoje słynne stwierdzenie, że w pracy chodzi o to, żeby miało to znaczenie, żeby to coś znaczyło. Ona to powiedziała, zanim powiedział to Mark Savikas. So, this is what one of the participants said about work. So work to me is a vehicle for how people connect their talents to the world. This is also another entrepreneur who did well. I guess that's how I see work. It's how we get things done. It's how we translate as a society, as a world, our skills, our abilities, our values into action, into making things happen and improving, moving and shaping. Without work, we don't have a society, we don't have anything. That's the sense that work is part of something bigger. And there was actually quite a lot of thoughtful comments about that. And it's an aspect of our work that we don't often pay enough attention to. Ta właśnie wypowiedź, znowu udzielona przez osobę, której w życiu się powiodło, która wiele dokonała, pokazuje właśnie ten aspekt pracy, która stanowi część jakiejś większej całości, do czegoś się przyczynia, coś sprawia. I ważnym jest właśnie to, że ten aspekt dosyć często przewijał się w naszych wywiadach, chociaż ogólnie nasza dziedzina nie bardzo zwraca uwagę na te kwestie. So actually at this point I'd like to take a break, but I'd like to see if you have any questions before we take a break, and we can maybe have a little discussion. W tym momencie chciałbym ewentualnie zrobić przerwę, chyba że mają Państwo jakieś pytania albo komentarze, to moglibyśmy je teraz tutaj omówić. No właśnie mam takie. Yes. W ogóle sobie po polsku. Tak myślałam o tym cały czas, o pracy jako najważniejszej części w życiu. I wydaje mi się, że są jednak osoby, które decydują się na to, żeby nie pracować. Znaczy myślę o tych, które zostają, nie wiem, prowadzą domy, czy mężczyźni, czy kobiety. I rozumiem, że można to tłumaczyć, że jest to ich praca, ich zaangażowanie, ich wkład, ale nadal chciałabym, żeby profesor się do tego odniósł. Very good question. I'm going to get to it shortly, but caregiving is definitely part of our work lives. We call that, I would think, that taking care of one's children, taking care of people in our lives, taking care of our families is a very legitimate and it should be a socially sanctioned part of work. To jest bardzo dobre pytanie i moje stanowisko jest takie, że niewątpliwie cała praca opiekuńcza, co że zajmujemy się innymi ludźmi, dziećmi, rodzicami czy kimkolwiek innym, to jest część pracy i powinna być legalnie i prawnie uznana jako po prostu część naszego życia zawodowego, w sensie zawodowego pracującego życia. People choose to be caregivers and it's one of the most important jobs in the world. I oczywiście wielu ludzi decyduje się na właśnie spędzenie życia w ten sposób, opiekując się innymi i to jest jedna z najważniejszych prac na świecie. Yes. Jolanta Kruk, doradca zawodowy w Centrum Kształcenia Praktycznego. Ja mam takie pytanie, ponieważ tutaj padła informacja, o czym doskonale wiemy, że pracy będzie coraz to mniej, chociażby z tego powodu, że jest automatyzacja, robotyzacja i ciągle słyszy się o tym, że szereg osób będzie poza marginesem pozbawione pracy. Niemniej jednak zobaczmy, że są kraje, na przykład Francja, które zmierzają do tego, żeby zmniejszyć wymiar godzin pracy w tygodniu. Czy zawsze rzeczywiście to musi być 8-godzinny dzień pracy, bo tak naprawdę jak my pracujemy, to nie jest tylko te 8 godzin pracy, my dużo więcej czasu spędzamy i później może nie mamy siły, jesteśmy zmęczeni, zdenerwowani dla swoich najbliższych, a przecież to życie rodzinne jest bardzo ważne. I może podzielmy się tą pracą, myśląc, żeby było trochę mniej godzin obciążenia w ciągu dnia. Może w tym kierunku warto pójść. I potem jeszcze będę miała drugie pytanie, może najpierw to pierwsze. I totally agree. Tak, zupełnie się zgadzam. Totally agree. I think that sharing work, reducing our hours of work is one of the solutions to the reduction of jobs, without question. Absolutnie zmniejszenie ilości godzin pracy, dzielenie się pracą jest jednym z najważniejszych możliwych rozwiązań w tej sytuacji, kiedy praca się kurczy.
That would be a positive outcome of automation. That'll be a positive outcome of this period if we share work and people have more time for leisure and more time to do caregiving. Without question, it's important. In the United States, it's not something that people think about. And I think Western Europe is way ahead of the US on this issue. I think the United States is making a huge mistake in not considering it. Otóż właśnie byłby to taki dobry wpływ automatyzacji i komputeryzacji, że ludzie mieliby więcej czasu na swoje własne zajęcia i dla swoich rodzin. I to absolutnie byłoby, jest to możliwe i najlepsze chyba rozwiązanie, o którym jednakże w Stanach Zjednoczonych się tak naprawdę nie myśli. I pod tym względem Europa Zachodnia wyprzedza Stany Zjednoczone, a Stany Zjednoczone popełniają wielki błąd, nie idąc tym tropem. Yes. Jeszcze będę miała jedno pytanie, bo tutaj właściwie przewija się, jeżeli chodzi o ludzi sukcesu, są to osoby, które mają, powiedziałabym, taką pracę bardziej angażującą, rozwijającą. Ale czy są ludzie sukcesu, którzy wykonują prostą pracę, na przykład brukarz, który układa kostki, no ktoś musi to robić, jeszcze nie ma automatyzacji. Czy są takie przykłady? To jest jedna rzecz. I jeszcze chciałabym powiedzieć to, że niestety są takie prace, powiedziałabym, trochę ogłupiające, brzydko to powiem. Właśnie brukarz, który by całe życie wykonywał tę samą pracę ze uszczerbkiem dla zdrowia, ale też trudno się dziwić, że czuje niechęć do wykonywania tej pracy. I dlatego niektóre zakłady pracy, na przykład Volvo, co mi się bardzo podobało, wprowadziły obowiązkową rotację stanowisk, żeby nie popadać w rutynę, w trosce o pracownika. I czy w Ameryce też coś takiego się obserwuje? We do, to answer your second question first about the Volvo, yes, those are excellent ideas. And I'm a little bit cynical about corporations though. I don't think corporations are always doing this to help people. I think they're doing it often to improve productivity. So. Tak, u nas też są takie rozwiązania, natomiast ja nie bardzo wierzę w dobre intencje korporacji, że korporacjom bardziej nie chodzi o to, żeby uszczęśliwić ludzi czy pomóc ludziom, tylko o to, żeby podnieść produktywność. Także z takim zastrzeżeniem. And to answer the first question, yes, we have people in the sample who have simpler jobs, manual labor jobs, who report quite a lot of satisfaction. There was a guy who worked selling flooring. He sold the floors, you know, and I think he also put floors in. We do have a number of people who we interviewed who were doing jobs that didn't require college, that were quite content. A odpowiadając na Pani pierwsze pytanie, tak, w naszej grupie były takie osoby, które wykonywały proste, nieskomplikowane prace i miały duże poczucie zadowolenia i satysfakcji z tej pracy. Na przykład była taka osoba, która sprzedawała jakieś wykładziny, ale również kładła te wykładziny i to była zupełnie zadowolona, absolutnie szczęśliwa osoba. Ile lat to robiła? This was a flooring person. How many years was this person in the job? Well, the person was 60 years old, a long time. Ta osoba miała 60 lat, więc to długo już wykonywała tę pracę. Yes. Dzień dobry. Ja z takiego punktu widzenia młodego człowieka chciałbym się spytać. Jak mieliśmy wcześniej wykład z panią profesor Dua, mówiła, że młody człowiek aktualnie musi traktować pracę jako projekt. Więc jakby taka rada była pana profesora, czy młodzi ludzie mają się przyzwyczajać do jednej pracy? I think it depends on the field. I think the task for young people is going to be complex. It's interesting because this issue of automation, there's debate about automation, and some experts think automation will not kill as many jobs, and others think it will. The issue of what I would advise young people is to develop highest level skill and competence that you can, but also to be flexible.
Wszystko zależy tak naprawdę od dziedziny, od obszaru. Obecnie nawet też trwają debaty na temat automatyzacji. Niektórzy mówią, że automatyzacja wybije bardzo wiele zawodów i miejsc pracy, niektórzy uważają, że tak wcale nie będzie. Natomiast moją radą dla młodych ludzi byłoby to, żeby osiągnęli najwyższy możliwy poziom kompetencji i wykształcenia, ale jednocześnie byli gotowi na elastyczność. So let's take a break, about 10-minute break. 10 minut przerwy, proszę Państwa, teraz.